Tymczasem pracy to w zasadzie są proste przepisy, to nie są jakieś takie bardzo skomplikowane. No tak jak sama nazwa wskazuje, środka transportu prom lub kolej, bo to też trzeba do tego dołączyć, bo niektórzy twierdzą, każdą przerwę możesz podzielić, bo masz przeprawę promową. No nie, że kierowca w trakcie tej przeprawy ma dostęp do kuszetki, do koi, do łóżka, do kajuty. Moje zdanie jest takie, żebym tego nie zaakceptował. Mamy tachografę z geolokalizacją, potwierdzająca, że no faktycznie w Świnoujściu zatrzymał się, a zalogował się później tachograf już gdzieś tam w Szwecji. Przerwany odpoczynek może być dwukrotnie przerwany, ale na czas nie dłużej niż 1 godzina. Korzystniej czasami jest nie wjeżdżać na pierwszy prom, wjeżdżać dopiero na przykład na drugi albo nawet na trzeci prom. Ja zachęcam i zalecam, żeby robić wydruki, gdzie ten kontrolujący w ogóle nie wiedział, o co chodzi z promem właśnie. Ile razy płynę promem, tyle razy słyszę 1000 przeróżnych historii o tym, jak dzielić, a jak nie dzielić pauzy promowej. Dlatego dziś zaprosiłam specjalistę Pawła Mięsika, który za chwilkę zasiądzie na tym miejscu i rozwieje wszelkie wątpliwości. Cześć Paweł. Cześć Iwonka. Po raz kolejny. Tak, dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za Twój czas. Słuchaj, ja tyle legend różnych słyszałam o tym, jak dzielić, jak nie dzielić, więc pomóż nam, kierowcom, powiedz nam. W ogóle zacznijmy może od tego, co to jest pauza promowa. Słuchaj, no to tak jak rozmawialiśmy, że faktycznie z tym czasem pracy to w zasadzie są proste przepisy. To nie są jakieś takie bardzo skomplikowane, bo tak jakbyśmy to wszystko wycisnęli, to jest raptem kilka artykułów w rozporządzeniu 561, który każdy kierowca zna, a szczególnie artykuł 12, jeżeli chodzi o te wyłączenia, tam w sytuacje nadzwyczajne, jakieś tam zdarzenia. Czyli te przepisy są dosyć czytelne, natomiast zaczynają się, jak to zwykle bywa, schody z interpretacją i prom, czy przeprawa promowa faktycznie trochę ma takich niuansów, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby były właściwie zastosowane zapisy rozporządzenia. No bo to oczywiście później się przekłada na kontrolę drogową, kontrolę w firmie, no i z tego wychodzą różne jakieś tam perturbacje, problemy, kary finansowe. Czyli co to jest ta przeprawa promowa? Przeprawa promowa to jest wykorzystaniem, tak jak sama nazwa wskazuje, środka transportu prom lub kolej, bo to też trzeba do tego dołączyć, że ten przepis, o którym będziemy mówili, dzielenia odpoczynku dobowego, regularnego, bo to podkreślam, ta przerwa jest możliwa do podzielenia tylko regularna, czyli odpoczynek tylko 11, bo to już pierwszy jest jak gdyby taki dylemat, bo niektórzy twierdzą, każdą przerwę możesz podzielić, bo masz przeprawę promową albo przeprawę pociągiem, czy tam korzystasz z odcinka pociągiem. No nie, tylko regularną, tylko 11-godzinną. Czyli musi być ten dodatkowy środek transportu, na którym pojazd jest zaparkowany, a kierowca korzysta z miejsca do spania. I to jest kolejny bardzo ważny element tej przeprawy promowej, że kierowca w trakcie tej przeprawy ma dostęp do kuszetki, do koi, do łóżka, do kajuty, ma miejsce do spania na promie, bo wiadomo, że w pojeździe nie może przebywać ze względu bezpieczeństwa i tam przewozu. I taki zapis dokładnie tutaj jest wpisany w ten artykuł 9, bo to jest artykuł 9, prawda, że kierowca właśnie ma do dyspozycji kabinę sypialną, koje lub kuszetkę. To taki zapis literalny. Czyli fotele, te, które są zawsze takie darmowe na promach, jak firma chce przeoszczędzić? Moim zdaniem nie, prawda? Bo tutaj koja, kuszetka, kabina sypialna, łóżko. Te fotele sypialne, to już jest trochę dylemat taki interpretacyjny. Moje zdanie jest takie, żebym tego nie zaakceptował. Oczywiście tutaj wchodzi sprawa taka jak gdyby kontroli i zweryfikowania, czy miał dostęp, czy nie miał, prawda? Co powie kierowca w razie kontroli, jakie dokumenty okaże. I tutaj ta przeprawa promowa zawsze się będzie potwierdzała dokumentem z biletem promowym, z którego wynika jednoznacznie, czy było miejsce do spania, czy nie było miejsca do spania, tylko dostęp do tego pokładu, do deka ogólnodostępnego. Czyli tam musi być zapis,
że ma dostęp do kabiny sypialnej. Także to jest też ważny element, na podstawie którego możemy skorzystać z tego podzielonego odpoczynku 11-godzinnego. Czyli bilet trzeba nosić ze sobą? W zasadzie to wygląda tak. Przy kontroli drogowej, to pierwsza sprawa to będzie zapis w tachografie, tak? Czyli ten zapis przeprawa prom-kolej, która jest tam w menu tachografu, wpisz pojazd, i tam sobie wybieramy. Tam również mamy tą funkcję out, czyli poza obszarem, poza drogą publiczną, czyli to w tym miejscu w menu tachografu kierowca zaznacza. Czyli to jest pierwsza informacja dla kontrolującego, że to była przeprawa promowa, a druga, to oczywiście będzie weryfikacja na podstawie biletu promowego, czy faktycznie to była przeprawa, czy przypadkiem ktoś nie wymyślił. Dzisiaj mamy jeszcze jeden taki ważny argument, bo mamy tachografę z geolokalizacją, czyli jest ta geolokalizacja potwierdzająca, że faktycznie w Świnoujściu zatrzymał się, a zalogował się później tachograf już gdzieś tam w Szwecji, w zależności gdzie tam prom płynął, prawda? Czyli to też jest dodatkowa potwierdzenie tego, że przeprawa faktycznie miała miejsce, że ktoś tego nie wymyślił. Ale bilet promowy absolutnie tak. To co? Możemy sobie teraz zrobimy taki przykład. Jesteśmy generalnie, załóżmy, w tym Świnoujściu. Dojeżdżamy do Świnoujścia i może zrobimy sobie taki przypadek, jak ja na przykład miałam właśnie, że dojeżdżałam do Świnoujścia, wjeżdżałam na prom płynął w zaokrągleniu 6 godzin, później miałam 4 godziny jazdy do rozładunku, rozładowywałam się, ładowałam i wracałam 4 godziny znowu na prom i tak dalej. Tak może krok po kroku, jakbyśmy chcieli opowiedzieć to dziecku albo kierowcy, który dopiero zdaje prawo jazdy, tak żebyśmy nie pozostawili żadnego pola do interpretacji. Do interpretacji. Czyli tak od początku. Wiadomo, że przeprawa promowa tylko i wyłącznie wtedy możemy przerwać odpoczynek dobowy, ten 11-godzinny, jeżeli dysponuje miejscem do spania. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek to jest taki, że przerwanie może nastąpić na maksymalnie godzinę czasu. Czyli przerwany odpoczynek może być dwukrotnie przerwany, ale na czas nie dłużej niż 1 godzina. Więc to jest intencja ustawodawcy taka i taka w praktyce, żeby kierowca mógł skorzystać właśnie z możliwości wjechania na prom, przeprawienia się, gdzie ma miejsce do spania i żeby mógł zjechać z tego promu. I te czynności związane z wjazdem i z opuszczeniem promu nie mogą w sumie trwać dłużej niż 1 godzina. I tutaj też trzeba to interpretować indywidualnie, bo rzadko kiedy zdarza się, że promy tak super regularnie, punktualnie opuszczają, prawda, wjeżdżamy. Często to wynika na przykład z natężenia, z warunków pogodowych, z balastowania promu. To są takie już te życiowe przykłady. I to, co mówisz, przyjechaliśmy do portu i załóżmy, że mam 14 godzinę już pracy. To już jest źle, prawda? Bo żeby wykorzystać 11, to muszę rozpocząć najpóźniej w 13 godzinie pracy, tej aktywności swojej. Bo mi nie wyjdzie 11 godzin w dobie 24 godzin. Czyli do 13 godziny Czyli pracy? maksymalnie, prawda, żeby można było tą 11 zaliczyć, to maksymalnie do 13, a tak naprawdę wcześniej, bo jeszcze musimy uwzględnić, żeby regularny odpoczynek 11-godzinny był odebrany w dobie rozliczeniowej, czyli w kolejnych 24 godzinach, to jeszcze muszę uwzględnić ten czas na wjazd i zjazd z promu, czyli w rzeczywistości, jak przyjeżdżam pod prom i na przykład jestem w 12 godzinie zegarowej od rozpoczęcia aktywności, to mam ten taki bufer właśnie godzinny, żeby jeszcze przerwać, wjechać, zjechać i wtedy 11 godzin mi się zamknie w dobie rozliczeniowej, bo to też jest ważne. Ta doba się nie rozciąga, ona dalej jest 24-godzinna. Czyli jak na przykład rozpocząłem we wtorek o 7 rano, to ja muszę do 7 rano w środę odebrać 11-godzinną pauzę, czyli najpóźniej muszę się zatrzymać i rozpocząć w 13 godzinie mojej aktywności. I jak w tym czasie wchodzi mi jeszcze
konieczność przerwania na wjazd, na zjazd, to się nagle okaże, że 14 godzina pracy no się właśnie, robi. że ten odpoczynek się mi przeciągnie poza 24. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Czyli jak o 7 wystartowaliśmy, to o 7 wieczorem musimy dojechać do portu, żeby móc skorzystać tak naprawdę z tego dzielenia, nie? Dokładnie, no to tak obrazowo, czyli o 7, 12 godzin, maksymalnie o 19 już jestem w porcie i zakończyłem jazdę. No i co w tachografie robimy? No i Zakończamy czy od razu prom? Nie, już mówię, więc prom, ta aktywność w tachografie prom, kolej, ona jest do włączenia w momencie, kiedy już jesteśmy na promie. Niektórzy mają taka szkoła kierowców, no ja to mówię, no, są dwie różne opcje, że przyjeżdżając do promu już włącza prom kolej, prawda? Bo już on jest w trakcie przeprawy promowej. To nie jest jak gdyby błąd, tylko trzeba pamiętać o tym, że jak mamy włączone przeprawę promową i ruszymy pojazdem, wjeżdżając na prom, to tachograf z automatu to powinien wyłączyć tą funkcję. I muszę pamiętać, że po zaparkowaniu już na promie, ja muszę ponownie tą funkcję prom kolej w tachografie po prostu zaznaczyć. I to będzie wszystko ok. Czyli będę miał taki odcinek, że o tej 19 przyjechałem do promu, włączyłem prom kolej, stoję sobie na przykład 3 godziny, przerywam na 30 minut, żeby wjechać na prom, bo taką miałem tam już dyspozycję i wtedy ponownie włączam prom kolej i prom płynie, no w zależności tam ile, nie wiem, 4, 8, 6 godzin. Nie ma znaczenia tak naprawdę do tego przerwania, czy prom płynie 2 godziny, czy 8 godzin płynie. Mówię o odpoczynku dobowym. Ważne jest, czy masz miejsce do spania, bo czasami jest tak, że niektórzy mówią, a wiesz, prom musi płynąć 6 godzin. Nieprawda. Prom może nawet płynąć 4 godziny, ale miejsce do spania, jeżeli dysponuję, to mogę to zaliczyć jako przerwaną pauzę, ale jeżeli prom płynie 6 godzin, ale ja nie mam miejsca do spania, to nie mogę tego zaliczyć do odpoczynku dobowego, no bo nie ma spełnionego warunku tej koi, kuszetki i miejsca do spania na promie. Czyli tak wracając do sytuacji, możemy zaznaczyć tę przeprawę promową już na samym początku, ale właściwym i wystarczającym jest zaznaczenie przeprawy promowej w momencie, kiedy już wjedziemy na prom i auto zostawiamy na pokładach tych dolnych, a my idziemy sobie do kuszetki czy tam do kajuty i to wtedy zaznaczamy tą przeprawę promową. No bo mamy jeszcze, tak jak mówiliśmy, bilet promowy, który potwierdza, że jest taka przeprawa, że dysponuje miejscem do spania. No i oczywiście mamy jeszcze GPS-a, który potwierdzi, że no, gdzieś tam jesteśmy blisko tego promu, czy wjeżdżaliśmy no właśnie na prom. Czyli mogę przerwać 11-godzinną pauzę dwukrotnie, w zależności kiedy jest taka potrzeba, na wjazd i na zjazd z promu, ale w sumie te czynności nie mogą trwać dłużej niż 1 godzina. Czyli jakby zaokrętowanie, wjazd na prom na przykład, no było to 45 minut w sumie. Czasami się wcofuje na promie i Tak, schodzi no właśnie i wtedy trzeba na przykład tyłem gdzieś tam wjechać, no i może być to dłuższy okres, albo podjeżdżamy w kolejce i tak dalej. Czyli jeżeli to trwa 45 minut, no to ja już muszę mieć w głowie świadomość, że opuszczenie promu i zatrzymanie i dokręcenie do 11 godzin, no to nie dłużej niż 15 minut. Po prostu tą godzinę ja mogę swobodnie rozdzielać, ale nie więcej niż dwukrotnie przerywam na czas nie dłuższy niż 1 godzina. Tak, w takim podjeżdżaniu pomiędzy, jak tak jesteśmy już w kolejce do promu i tam co chwilkę się podjeżdża, stoi, podjeżdża, bo na przykład się wcofuje. W międzyczasie od razu przyłączać trzeba na pauzę, prawda? Żeby Na młotki, nie, właśnie, bo młotki. tak, dlaczego? Dlatego, że mamy sytuację taką, że to ma być dwukrotne przerwanie, prawda? Czyli czynności w tym przypadku, jakby ktoś się chciał doczepić, a są tacy kontrolujący, no to on będzie mówił tak, czynność wjazdu na prom była w sumie nie jednokrotna, bo była podjazd 10 minut, 5 minut ktoś stał i 10 minut wjeżdżał. Czyli w sumie mamy dwukrotnie już przerwaną pauzę. Pomiędzy był odpoczynek. Czyli akurat ten czas wjazdu i zaokrętowania na prom powinien być jako jedna całość. Czyli jazda i młotki, jak stoimy, to jest jeden okres, prawda?
I wtedy mamy na przykład te 25 minut czy 35 minut jako jedno przerwanie. Okej. Oczywiście tam są różne aktywności. Jak zaczniemy stosować odpoczynki, to zaczyna nam to już rozdzielać, prawda? Także stąd akurat ta czynność wjazdu i opuszczenia promu powinna być jak gdyby w jednym bloku. Jazda, młotki, jazda, młotki, jazda, młotki w kolejce i to trwało 35 minut. Wjechałem, postawiłem auto, włączam w tachografię prom kolej, płynę, mam miejsce do spania i opuszczam prom. I jeżeli było, tak jak powiedziałem, 35 minut wjazdu, no to mam 25 na zjazd, czyli ustawienie się na parkingu za promem, no w celu dokręcenia brakujących godzin. No ale na przykład może być taki dylemat, że promy odpływają na przykład co 3 godziny. Ja przyjechałem pod prom i teoretycznie zdążyłbym na ten pierwszy prom, który odpływa tam o godzinie, wymyślam, 22. Ale korzystniej czasami jest nie wjeżdżać na pierwszy prom, tylko wjeżdżać dopiero na przykład na drugi albo nawet na trzeci prom. No bo wtedy musimy sobie to przeanalizować, jak to będzie wyglądało pod kątem właśnie przerwania. Dam przykład. Przyjeżdżam i wiem, że wjazd na prom zajmuje 50 minut, godzinę, 48 minut, czyli właśnie taki jest trudny. Większość tego czasu No właśnie, godzinnego. porwie mi tą godzinkę całą. Więc ja już nie mogę liczyć na to, że będę miał jakiś czas na zjazd z promu. Tylko wtedy łatwiej byłoby na przykład stać 5 godzin przed wjazdem na prom, przerwać na te 50 minut i wiem, że prom płynie 6 godzin 15 minut. No więc mam już odpoczynek załatwiony. Czyli 5 plus 6, 15, idealnie 11 godzin, nawet więcej. I zjeżdżając z promu, ja już rozpoczynam kolejny okres rozliczenia, kolejny dzień. To może tutaj też jeszcze rozwiejemy taką zagadkę, bo w dzieleniu takiej normalnej pauzy, powiedzmy tej 11 skróconej odpoczynku dobowego, jak sobie dzielimy, to jest 3 plus 9, co Tak. daje 12, ale u nas jest 11, Tak, prawda? tak. Czyli tutaj nie trzeba tak jeszcze, że tak powiem, wydłużać o godzinę, jak dzielimy, tylko Nie. żeby łącznie realnie było 11. 11 godzin pauzy, oczywiście te 11 musi się zakończyć w okresie moim rozliczeniowym kolejnych 24 godzin. Czyli to ten zawsze taki schemat, na kartce łatwo rozpisać, ale w życiu kierowcy, w funkcjonowaniu jest zawsze to indywidualna sprawa, no bo wiemy, że po drodze coś się może wydarzyć, jakieś tam opóźnienia, korki, wiele innych tematów. Czyli tak naprawdę ja muszę pilnować po pierwsze, żeby zakończenie 11 było w moim okresie rozliczeniowym, czyli w 24 godzinach, żeby nie przeciągnęła się ta pauza dobowa poza te 24 godziny. Po drugie, muszę uwzględnić ten czas za wjazdu i zjazdu z promu. I tutaj przydaje się takie doświadczenie, czy też nawet wiedza od innych kierowców. Słuchaj, ile tam ten czas wjazdu na prom zajmuje? No bo są oczywiście linie takie, że ktoś, kto regularnie jeździ, to zna doskonale. Słuchaj, tam nie więcej niż 20 minut już jesteś na promie, prawda? Albo odwrotnie, nie, słuchaj, tam się przygotuj, że to, co powiedziałaś, będzie to trwało co najmniej 40-50 minut, no bo trzeba podcofać, gdzieś tam wyrównać, różne historie balastowania promu, więc z góry już zakładamy, że nie będzie czasu na ten zjazd, krótko mówiąc, czyli trzeba opóźnić na przykład wjazd na prom. Także to są takie istotne, praktyczne już takie kwestie, które niestety trzeba indywidualnie, ale ogólne zasady są takie. Tylko 11 możemy przerwać. Za chwilę jeszcze powiemy o odpoczynkach tygodniowych, bo one też mogą być przerywane, nie? Ale na razie odpoczynek dobowy. Czyli tylko 11 możemy przerwać dwukrotnie i czas, który na wjazd i na zjazd nie może przekroczyć 1 godziny. Jeszcze pytanie. W którym momencie dajemy zakończenie i rozpoczęcie nowego dnia? W zasadzie to nie jest takie super ważne, bo dlaczego? Dlatego, że przyjeżdżając pod prom na ten parking i rozpoczynając pierwszy minutę już odpoczynku, to wtedy powinniśmy już dać zakończenie, prawda? I to jest prawidłowe działanie. Czyli przyjechałeś, wiesz, że już rozpoczynasz odpoczynek 11-godzinny, który przerwiesz, ale nie wiadomo, czy za 2 godziny, czy za 4 godziny, jak będziesz wjeżdżał na prom. Mniej więcej wiemy, kiedy prom odpływa, ale nie mamy tego precyzyjnie nigdy ustalone. Czyli wtedy powinniśmy zrobić zakończenie i rozpoczęcie w momencie, kiedy faktycznie po 11 godzinach ruszamy. Czyli nie bawić się w takie
wpisy dodatkowe, rozpoczęcie, zakończenie tych czynności, no bo to nie o to chodzi. To jest poza terenem publicznej drogi, czyli poza obszarem. I to jest specyficzna sytuacja. To jest ten wyjątek, bo ten artykuł 9 to jest tak zapisane, że w drodze odstępstwa od artykułu 8. Artykuł 8 mówi o odpoczynkach. W przypadku, gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem, wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, no i tutaj jest to odstępstwo, czyli każdy wie, że to jest ta przeprawa promowa. Mówię o kontrolujących również, czyli ja bym jak gdyby nie szukał tutaj dodatkowych problemów z rozpoczęciem, zakończeniem. Przyjechałeś pod prom, rozpoczynasz 11, tam robisz zakończenie dnia, mija okres i kiedy rozpoczynamy następny dzień, to pewnie już po zjeździe z promu robimy rozpoczęcie. Wydruki robimy czy nie robimy? Ja zachęcam i zalecam, żeby robić wydruki, dlatego że wydruk jest taki wygodny do tłumaczenia się, prawda? Bo czasami zanim kontrolujący szczyta kartę, przeanalizuje, zastanowi się, to jak mam wydruk i jest zaznaczona przeprawa promowa, bo tam na wydruku ładnie ten piktogram się nam wydrukuje, mam bilet promowy, no to jest temat od razu łatwy do analizy. Niestety zdarzają się sytuacje takie, że są kontrole drogowe, nie w firmie, tylko na drodze przez różne służby kontrolne, tu nie będę wymieniał, ale przez tam wieloletnie doświadczenie, przez moje ręce jakieś tam wiele takich przypadków przechodzi i nawet ostatnio miałem polską kontrolę, ale nie Inspekcja Transportu, tylko inna służba, gdzie ten kontrolujący w ogóle nie wiedział, o co chodzi z promem właśnie. No i zanim on załapał, zanim się zorientował, zanim dzwonił do oczywiście tam 38 kolegów, czy nie wiem do kogo, to ten kierowca tracił czas. A sytuacja jest taka, że kierowca zadzwonił do mnie, bo to jakiś tam znajomy akurat, no i pokazał wydruk, pokazał bilet promowy i tak kawę na ławę wytłumaczył temu kontrolującemu, że to jest przeprawa promowa, że tam nie ma naruszenia, prawda? No bo też kontrolujący muszą w programie odpowiednio sobie to albo zaznaczyć ręcznie, albo program zaciągnie z tego, co na karcie mamy zaznaczone, prawda? No bo gdyby to nie była przeprawa promowa i ja o tym bym nie wiedział, to będzie przerwany odpoczynek, brak odpoczynku dobowego i takie naruszenia wyrzuca program. A akurat ten, który kontrolował, nie miał podznaczane właściwie w programie tych opcji. Co wpisać w ten wydruk? Jaka podstawa prawna? Tam w zasadzie nie ma wielkiej podstawy, jest artykuł 9 rozporządzenia 561, bo to jest to odstępstwo, prawda? Czyli tak Przeprawa promowa, odstępstwo, artykuł 9 rozporządzenia 561. Czyli tak jak piszemy artykuł 12 561 i tam z powodu Dokładnie. wypadku, prawda, dojazd do bezpiecznego parkingu, przedłużony czas jazdy, tak tutaj przeprawę promową opisujemy artykułem 9. Artykuł 9, przeprawa promowa, dysponowałem przez miejscem. 561, Tak, przez 2006 też? Tak. No to już jest taka pełna. Czyli robimy, po prostu wpisujemy 9 przez 561 przez 2006. 2006. I to jest ta podstawa prawa od przeprawy promowej do przerwania odpoczynku regularnego. No dobrze, czyli co? Regularny odpoczynek, wiemy, że musimy ten zjazd, tą godzinę na zjazd i na Uwzględnić, prawda? uwzględnić Chyba, że na przykład. w 13 godzinach pracy. Tak, chyba, że na przykład wiemy, że ten faktycznie wjazd na prom się odbywa błyskawicznie, że jest decyzja i na przykład ty wjeżdżasz, ty stoisz, prawda? Bo tak czasami ładnie kierują. Tak. I wtedy ten wjazd na prom to zajmuje 7 minut na przykład, prawda? Czy tam 12. No to są już dużo mniejsze czasookresy. Ważne są te młotki rzeczywiście, żeby Tak. wiedzieć, że to są po prostu tylko... W jednej czynności, czyli jak rozpocząłem, przerwałem odpoczynek, podjeżdżam, stoję, gdzieś tam załatwiam bilet, podchodzę jeszcze po papiery. Do momentu wjechania na prom, to cała aktywność powinna być w jednym bloku, czyli jazda młotki, jazda młotki, jazda młotki. Żeby nie doczepił się ktoś, że mamy przerwane nie dwukrotnie, tylko na przykład Kilkukrotnie. 5-krotnie, prawda? No bo to tak by wyglądało, gdybym stosował łóżko pomiędzy.
Możemy zrobić wydruk, w którym napiszemy 9 przez 561 przez 2006. Przeprawa promowa, Tak. miejsce do spania, kabina i mam bilet. Tak. Tak. Bilet trzymamy jak długo ze sobą? No fajnie by było, no oczywiście na drodze pamiętamy, bieżący dzień 56 dni do tyłu, teraz kontrola Wiecie, że czasu. 6 dni. Tak, kontrola drogowa dosyć długa, czasu pracy, natomiast później musi to trafić do firmy. W firmie 12 miesięcy. Przy kontroli, no w Polsce, no wiadomo, Inspekcja Transportu Drogowego kontrolę w firmach robi, to takie dokumenty dla nich będą istotne, czyli potwierdzenie przeprawy promowej, bilecik, wydruk, cudownie, wspaniale, bo nie ma wtedy jak gdyby szukania no tego, nie wiem, nieprawidłowości, tylko już mamy wszystko na tacy podane. Czyli 56 dni trzymamy wydruk i Na bilet, drodze, tak. a później zdajemy do firmy. Do firmy, żeby ta firma mogła te 12 miesięcy wstecz też przechowywać, rok do tyłu. No dobrze, czyli co, mamy odpoczynek domowy jest, domowy chyba omówiony, teraz Tygodniówka. Tygodniówka. No bo tak, te przepisy dotyczące przerywania odpoczynku tygodniowego przy korzystaniu z promu są stosunkowo świeże, bo odpoczynek regularny to już od wielu, wielu lat był wpisany w rozporządzenie od 2006 roku i wcześniej też był w takim rozporządzeniu 3820. Natomiast tygodniowy nie wolno było przerywać, ale od 2022 roku po zmianach w pakiecie mobilności mamy możliwość przerwania zarówno 24-godzinnego odpoczynku, czyli skróconego, i 45. Czyli to jest jak gdyby dobra informacja dla spedytorów tym razem, którzy planują ewentualne przeprawy promowe i gdyby to było w ten sposób, że w tym czasie kierowcy wypada odpoczynek tygodniowy, to on też może być przerwany na tych samych zasadach, też dwukrotnie, też na czas nie dłużej niż 1 godziny. Przy czym, jeżeli chciałbym przerwać odpoczynek 45-godzinny, czyli ten regularny tygodniowy, to czas, kiedy prom płynie, jest określony w rozporządzeniu. I jest to zapis, że podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin. Czyli gdybym chciał skorzystać z przerwania 45, no przykładowo w piątek dojeżdżam do Świnoujścia. Rozpoczynam odpoczynek regularny, 11-godzinny, ale równocześnie rozpoczynam 45, która zostanie przerwana, na wjazd, na zjazd, na czas nie dłużej niż 1 godzina. Muszę mieć miejsce do spania, ale czas, kiedy prom płynie, nie mniej niż 8 godzin. Czyli na przykład jakieś takie dalekie promy do Norwegii, gdzieś tam wysoko, prawda, czy do Szwecji, ale wysoko, to będą promy, które płyną 12, 16 godzin i ten czas możemy, czasami dłużej, w zależności jaki tam mamy. Czyli to jest czas, który ja mogę wykorzystać do odpoczynku tygodniowego. Zjeżdżam i dokręcam dalszą część już w kabinie w tym przypadku. No i tu następny dylemat się zaczyna, no bo wiadomo, że 45 w kabinie odbierać nie wolno, ale to jest ten wyjątek, no bo tutaj często nie będzie dostępnej infrastruktury zaraz za promem, że mam hotel. Dlatego ten czas minimum 8 godzin na promie, gdzie mam dostęp do łazienki, do pełnej infrastruktury takiej tam sanitarnej, no bo chodzi o to spełnienie przepisów socjalnych. Czy 24, skrócony odpoczynek Tak, weekendowy no, też można oczywiście, udzielić? na tych samych zasadach co 11 przerywamy. I tam też jest 8? 8 Nie, godzin? właśnie nie. Przy skróconym odpoczynku tygodniowym nie ma zapisu dotyczącego, jak długo prom może płynąć. Czyli to są te same zasady jak do odpoczynku regularnego. Jedynie te 8 godzin wpada nam i gdybyśmy chcieli przerywać 45, tygodniową. Czyli to jest w zasadzie też proste. Co trzeba zapamiętać to, jeżeli nie robimy 45, czy robimy 36, 24, czy 30, czy 44 godziny nawet, nie? Tak. To wtedy nie ma ograniczeń. 8 godzin nie ma, tak? jak Czyli długo jeżeli płynie jest prom. skrócona pauza, to oczywiście nie mamy obowiązku tych 8 godzin na promie. Ale jeżeli chcemy regularną pauzę, Czyli 45 tak, godzin. lub dłużej, wiadomo, to ja muszę mieć prom minimum 8 godzin. Minimum 8 godzin. Co w zasadzie wiemy z góry, ile promy mniej więcej tak. mają tam czas przepłynięcia czy też dotarcia. Kars Corona Gdynia, prawda? Gdynia Kars Corona, no to taki czas mniej więcej 8 godzin prom płynie. Czasami przyspieszy, czasami opóźni. To tam pewnie bym się
No, trochę obawiał, Że braknie. no bo może być tak, że będzie Kilka super minut. przepłynięcie fajne, bo morze gładkie i 7 godzin 50 minut. No i będzie problem, prawda? Ale przeważnie no to już ci kierowcy, którzy korzystają z przepraw promowych, znają te realia takie dotyczące tych konkretnych przepraw promowych. Ze Świnoujścia któraś linia też jest taka, że płynie coś koło 9 godzin. Nie pamiętam, która. No myślę, że na pewno. Któryś z kierowców mi właśnie mówił, że pływa inną, bo oni pływają 9 godzin i się nie martwi. Wiem, no to znaczy sprawa jest jeszcze taka, że gdyby prom płynął 9 godzin i 1 minutę, to wtedy na takim promie też możemy zaplanować odpoczynek skrócony, tylko że on nie będzie przerwany, prawda? No ale to jest też pewne ryzyko. Znaczy ja mogę sobie tak poplanować, że wjeżdżam na prom płynie 9 godzin, ja specjalnie mówię i 1 minutę, żeby nie było wątpliwości i zjeżdżam. Czyli po 9 mam odebraną pauzę. Oczywiście miejsce do spania jest konieczne, bo poza kabiną to gdzieś muszę spać. No więc wtedy ta 9 na promie może być odebrana, ale ona nie może być przerwana. Ona musi być w jednym kawałku. No ale to są już takie wyjątki. Czyli jeżeli nam wyjdzie ta 9.01 na promie, na pokładzie, Tak? a nie spodziewaliśmy się tego, a spodziewaliśmy się, że będziemy zjeżdżać, jeszcze dokręcać powiedzmy godzinę czy 2, żeby Tak. mieć tą pełną 11, to wtedy nie musimy tego No to robić. wtedy teoretycznie jakbym spieszył albo potrzebował ten czas troszeczkę przycisnąć, to mogę go zaliczyć jako skróconą pauzę. Natomiast oczywiście to musi się zamknąć w 24 godzinach. No to jest jasne, bo ten okres rozliczeniowy dla kierowcy to jest kolejne 24 godziny od rozpoczęcia. Jeżeli ta 9 by się ładnie nam zamknęła, no to, znaczy to nie powinno być z tym problemu, ale na to też trzeba zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że już nie mam więcej pytań. Coś Ci przychodzi do głowy? Jakieś takie przypadki, błędy z doświadczenia? No często to jest tak, że te błędy wynikają nie z jakiejś tam, nie wiem, z premedytacji czy z próby oszustwa, tylko z takich zwykłych jakichś tam problemów takiej niewiedzy, nie? Albo jakiejś takiego omyłki takiej, ja to mówię, takiej błahej, prawda, że właśnie chociażby nawet rozpocząłem wjazd na prom, podjechałem 8 minut i młotki nie, tylko włączyłem pauzę. Stałem 5-7 minut. Szczerze powiedziawszy, tak robiłam. No to jest niedobre, bo kolejny podjazd, prawda, już jest drugim przerwaniem. I teraz już wszystko rozumiem. No i to tak jest. To idzie obejść, bo tam interpretacje można różne wywodzić, ale już jest to problemem przy kontroli i niestety ileś tam różnych problemów w firmach było właśnie na tej podstawie, że kontrolujący nie uznał właściwego przerwania odpoczynku regularnego, ponieważ było więcej niż dwukrotnie. No bo było 7 minut, 5 minut postoju, 7 minut i tak dalej, nie? A jak mamy w jednym bloku, jest to interpretacja jednoznaczna, że to jest jednokrotne przerwanie. No i wszystko proste. To co, do następnego razu, Do tak? następnego razu przyjdę z kolejnym pytaniem, problemem. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Ci Do bardzo, Paweł, zobaczenia. za Twój czas. Cześć. Cześć. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori. FAB 3875 Mia Tai Chi.